Moja przygoda z muzyką zaczęła się bardzo wcześnie, kiedy miałem 4 lata. W ogóle moim pierwszym spojrzeniem jest taka scena, gdzie do salonu w naszym mieszkaniu wnoszone jest pianino. Miałem wtedy 4 lata, przygotowywałem się do edukacji muzycznej. Poszedłem do przedszkola muzycznego, potem do podstawówki. A po podstawówce zdałem sobie sprawę, że może sformalizowana edukacja muzyczna nie jest dla mnie, ale zdecydowanie nie chciałem rozstawać się ze słuchaniem muzyki, z tworzeniem muzyki. W liceum słuchałem wielu różnych bzdur jak każdy. Na studiach założyłem pierwszy swój zespół New Century Classics. Graliśmy muzykę instrumentalną, muzykę post-rockową. Wydaje mi się, że udało nam się osiągnąć taki status Local Heroes w Krakowie, ale bardzo wiele zespołów osiągnęło wtedy ten status, więc może nie jest to coś, z czym można się szczególnie szczycić. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony z wydawnictw, które udało nam się opublikować. Publikowaliśmy kilka epek, jeden long play. Skład był bardzo międzynarodowy, każda osoba praktycznie z innego kraju, wszyscy się potem rozjechali, mam ze sobą jakiś tam drobny kontakt. Natomiast ja w tym czasie jeszcze grałem, mieszkając w Krakowie, w bardzo wielu różnych kapelach, właśnie w New Century Classics na gitarze, w jakiejś tam kapeli elektroniczno-punkowej na basie, jeszcze w innej kapeli na klawiszach. Tak starałem się trochę odtrzaskać w graniu z innymi ludźmi, w tworzeniu formacji, w komponowaniu swoich partii. No i naturalną konsekwencją było rozpoczęcie swojego solowego projektu, który nazywał się Lights Dim. Jeżeli dobrze pamiętam, to w 2010 wydałem z tym projektem pierwszy album. Potem jeszcze w kolejnych latach pojawiło się kilka epek, pojawił się drugi album, pojawiły się współprace z kilkoma muzykami z Polski, z paroma z zagranicy. Kiedy przeprowadziłem się do Warszawy, teraz już 9 lat temu, miałem to szczęście, że od razu jakby wpadłem w takie środowisko ludzi, którzy tworzą muzykę, którzy wydają, którzy grają na żywo. I dzięki temu miałem możliwość takiego kontaktu właśnie z aktywnymi muzykami i podpatrzenia różnych rozwiązań technicznych, zarówno pod względem produkcyjnym, jak i pod względem performatywnym, czego używają do uzyskania jakich konkretnych rezultatów. W swoim poprzednim projekcie Lights Dim w zasadzie wyłącznie używałem software'u, oprócz rzecz jasna fizycznych, akustycznych instrumentów takich jak gitara i fortepian. A w momencie, kiedy miałem możliwość jakby podłapania kilku szczegółów, kilku trików związanych z używaniem hardware'u, to zacząłem się nim interesować, zacząłem go stosować. Oczywiście przez moje ręce przewinęła się cała masa sprzętu, natomiast ostatecznie to co widać w moim sypialnianym studio, czyli mam 2 syntezatory, mam kaseciaka, którego głównie używam do lekkiego postarzania, lekkiego niszczenia brzmień, które stworzę na komputerze, czy przy użyciu software'u, czy przy użyciu hardware'u. Moim głównym instrumentem, który wykorzystuję do grania melodii, do tworzenia jakby głównej zawartości moich kompozycji jest fortepian. Czasami sięgam również po gitarę, natomiast gitarę staram się używać w taki sposób, żeby ona maksymalnie nie brzmiała jak gitara, żeby brzmiała bardziej jak syntezator, żeby tworzyła jakieś takie plamy barw w tle. Nigdy nie interesowało mnie granie solowe, nigdy nie interesowało mnie granie riffami, patternami, bardziej jakieś takie właśnie plamy dźwięku, które tworzą atmosferę i dają odpowiedni background, odpowiednie tło dla głównego instrumentu. Teraz, tworząc właśnie nowy materiał na nowe wydawnictwo, eksperymentuję z nakładaniem na siebie wielu instrumentów w Kontakcie od Native Instruments. Oczywiście mam tam kilka layerów piano, natomiast wykorzystuję też brzmienia, które mnie osobiście najbardziej interesują w muzyce współczesnej, ambientowej, eksperymentalnej, post-neoklasycznej, czyli smyczki, czyli
czyli organy, czyli na przykład instrument, który się nazywa harmonium. Staram się to wszystko layerować w kontakcie i w odpowiednich momentach włączać lub wyłączać poszczególne instrumenty, żeby tworzyć dramaturgię utworu. No i oprócz tego jakby to jest ten główny element, który tworzy core utworu, natomiast drugim elementem jest sound design i tutaj posiłkuję się bardzo różnymi narzędziami, od sampli znalezionych czy pożyczonych od kogoś na internecie, na przykład ze strony freesound.org, albo wrzucając jakieś nagrania terenowe do iPada i korzystając z AUMA, czyli Audio Unit Mixer, i w połączeniu z różnymi syntezatorami, efektami do obrabiania dźwięku. Tak naprawdę nie mam jednej utartej ścieżki, może do pewnego stopnia stanowi to dla mnie problem, ponieważ za każdym razem, kiedy tworzę nowy kawałek, to jest to tworzenie de facto od zera. Natomiast nie mam takiego ograniczenia, że otwieram jakiś projekt na czysto i czuję się w obowiązku użyć jakichś konkretnych brzmień, jakichś konkretnych rozwiązań. Staram się ograniczać elementy, których używam, i w ten sposób uzyskuję spójność całego materiału. Cały proces zwykle zajmuje mi bardzo, bardzo długo czasu. Miksowanie to jest jakby ten finalny etap, który zwykle zajmuje mi jakieś 2-3 miesiące, natomiast tworzenie banku pomysłów, z którego później zrobi się selekcję materiałów na późniejsze wydawnictwo. Jeżeli ten proces zajmuje rok, to jest dobrze. Zwykle zajmuje 2-2,5 roku, także jeżeli któremuś z widzów wydaje się, że siedzenie nad epą 3 lata to jest dużo, no to wydaje mi się, że nie. Ponieważ muzykę tworzę już od wielu lat, inspiracji osób, które słucham, których szczególnie cenię i którzy stanowią dla mnie taki błyszczący przykład tego, jak powinno się robić muzykę, parę takich osób się nagromadziło, natomiast na pewno jestem w stanie wymienić gitarzystę Adama Wilciego, który, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko, który udziela się w kilku moich absolutnie ukochanych projektach, czyli na przykład Stars of the Lead, czyli na przykład Winged Victory for the Sullen. I to są formacje, które w niesamowicie umiejętny sposób łączą taką estetykę neoklasyczną, estetykę ambientową z instrumentarium bardziej może kojarzącym się właśnie z muzyką rockową, z muzyką sceniczną. No, rockową to trochę bardzo za dużo powiedziane. No ale tworzenie ambientu przy pomocy gitary i uzyskiwanie efektów, które absolutnie z gitarą nie mają nic wspólnego, jest na pewno czymś, co mnie interesuje. Oprócz tego na pewno Taylor Dupree i cała jego wytwórnia, Marcus Fisher. Bardzo, bardzo często zdarza mi się sięgać czy to po inspirację, czy też po prostu, żeby posłuchać dla przyjemności. Sięgam po różnych modularnych youtuberów, którzy wrzucają swoją twórczość w formie wideo właśnie na tą platformę. I jest to ciekawe i już nawet dobrze opisane zjawisko. Mamy do czynienia z kilkudziesięcioma nawet twórcami, którzy nie doczekali się i prawdopodobnie nie doczekają się takiego szerszego odbiorcy, bo ich kanały mają po 2-3 tysiące viewsów, natomiast jest to w niektórych przypadkach kopalnia dobrych pomysłów, kopalnia talentu, kopalnia ciężkiej pracy i dla niektórych czapki z głów w przypadku niektórych twórców. Dobrym przykładem jest tu na przykład taki twórca jak Annie, który zaczynał jako youtuber, ale później zaczął wydawać w klasycznym obiegu. Również mieszkający w Berlinie Heinbach, który prawdopodobnie całą swoją renomę zawdzięcza posiadaniu niesamowicie prężnego kanału na YouTubie, co pozwala mu być niezależnym i przyjmować te wszystkie projekty artystyczne, które przyjmuje z de facto dużą dowolnością i no jest to takie jedno z moich niekłamanych marzeń, żeby móc zbudować na tyle prężnie działającą
twórczość muzyczną niejako offline'owo, żeby później móc dzięki temu docierać do ciekawych miejsc, gdzie można zagrać, do ciekawych ludzi, z którymi można współpracować. Moje ostatnie wydawnictwa ukazały się na nośnikach analogowych. W 2019 był to winyl, później w 2021 była to kaseta. W pierwszej kolejności zdecydowałem się na te konkretne nośniki, ponieważ zawsze to było moje marzenie, żeby wypuścić coś na winylu, a później konsekwentnie chciałem coś mieć na kasecie. Obydwa nośniki kojarzą mi się niesamowicie sentymentalnie z moim dzieciństwem, no bo gramofon, stary unitrowski gramofon Daniel, jeżeli dobrze pamiętam, był u nas zawsze obecny, miałem do niego zawsze swobodny dostęp i puszczałem sobie albo muzykę, albo bajki. Z kasetami zresztą podobnie. Jeżeli chodzi o to, jak analogowe nośniki mają się do dystrybucji mojej muzyki, no to ja mam pełną świadomość tego, że 95% osób, które mają kontakt z moją muzyką, mają kontakt za pomocą dystrybucji cyfrowej, czyli albo słuchają na platformach streamingowych, albo okazjonalnie kupią MP3, żeby mnie wesprzeć na Bandcampie. No ale wiem, że osoby, które kupią winyla, tudzież kasetę są w mniejszości, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo mi zależało, żeby móc sprawdzić się w tych nośnikach, a po drugie uważam i to znajduję potwierdzenie w rozmowach, jakie mam z moimi przyjaciółmi, że w przypadku muzyki eksperymentalnej, ambientowej ludzie bardzo często kupują nośniki, ponieważ zależy im na posiadaniu czegoś fizycznego, zależy im na posiadaniu czegoś, co zostało dosłownie i w przenośni przeszło przez ręce artysty, no bo w momencie, kiedy mówimy o nakładach 200 sztuk albo 50 sztuk w przypadku mojej kasety, no to każda jest ręcznie pakowana, każda jakoś tam przeszła przez moje ręce, no i jest to jakiś taki patent na posiadanie czegoś absolutnie unikatowego i też wsparcie artysty. Aktualnie mam na tapecie dwa projekty, nad którymi pracuję. Pierwszy to jest moje kolejne solowe wydawnictwo, w którym najprawdopodobniej będzie można się spodziewać wielu brzmień pianin, wielu brzmień instrumentów klasycznych, akustycznych, czy to sampli, czy też nagrywanych studyjnie z muzykami. A oprócz tego mam również w planach zrobienie epki z Piotrkiem Michałowskim. Epka jest jakby pierwsza część tego, co już mamy związane z tym wydawnictwem, powstało dosyć dawno temu, bo powiedziałbym, że 2-3 lata temu. Były to takie drafty, które udało nam się złożyć podczas jednego bardzo owocnego weekendu. No ale później wjechała pandemia i zauważyłem, rozmawiając właśnie z zaprzyjaźnionymi muzykami, że różnie oni reagowali na pojawienie się pandemii. Dla niektórych był to taki czynnik niesamowicie mobilizujący do pracy, no bo jakby siłą rzeczy muszę siedzieć w domu i mogę się poświęcić tworzeniu. No ja niestety nie miałem takiej motywacji, na mnie działało to bardzo, cała sytuacja dosyć negatywnie, emocjonalnie, nie byłem w stanie się skupić na tworzeniu muzyki. No ale powiedzmy sobie szczerze, obecna sytuacja nie napawa również optymizmem, dlatego no, trzeba robić swoje. Mam zaplanowane na samym początku przyszłego roku wejść do studia z Piotrkiem i pokończyć zaczęte dawno temu drafty. Podejrzewam, że wyjdzie z tego około 20-25 minut materiału bardzo filmowego w swojej naturze, no bo będzie tam bardzo dużo brzmień takich atmosferycznych, opartych na syntezatorze Omnisphere, opartych na gitarze elektrycznej, opartych na kontrabasie. Mamy głęboką nadzieję, że nasz utalentowany kontrabasista, przyjaciel użyczy swojego głosu na tym wydawnictwie. Ja nie jestem ogromnym entuzjastą występowania na żywo. Bardzo mnie to stresuje, stresowało mnie to od kiedy pamiętam, od czasu, kiedy występowałem grając na fortepianie w podstawówce.
Natomiast tak, praca z syntezatorami, praca niejako offline'owo, możliwość pracy w kontrolowanym środowisku, to jest to, czym ja się najbardziej odnajduję i wydaje mi się, że w ten sposób chciałbym kontynuować swoją karierę.